Siema, tu Wahacz. Nissan Qashqai trzeciej generacji po również 3 latach obecności na rynku przeszedł lifting i muszę przyznać całkiem solidny, jeśli chodzi o zmiany. Zapraszam na test tego modelu w wersji z układem hybrydowym e-Power, gdzie opowiem, jakie nowości pojawiły się, a także jakie wrażenie ogólne robi aktualnie Qashqai. Aby dostrzec modyfikacje w Qashqaiu po liftingu, nie trzeba się za bardzo wysilać, ponieważ wystarczy rzut okiem na jego nadwozie. Zyskało ono bowiem wyraźnie przeprojektowany przód, gdzie nadrzędną rolę odgrywa trapa chłodnicy, która została znacznie optycznie powiększona i składa się z wielu drobnych elementów, co przyznam mocno odmieniło odbiór nadwozia tego modelu. To znaczy wciąż jego przód wygląda dosyć dziwnie i tradycjonalistom pewnie nie przypadnie do gustu, ale teraz efekt jest moim zdaniem znacznie lepszy i bardziej wyrazisty i co istotne, tak poważne modyfikacje nie sprawiły, że nowy przód kiepsko komponuje się z resztą nadwozia, którego bryła pozostała po staremu. A wręcz przeciwnie, jak dla mnie nowy front naturalnie pasuje do Qashqaia niż ten poprzedni. Przechodząc do wspominanej reszty nadwozia, to tam producent zmienił jedynie wypełnienie lamp z tyłu. Lifting testowanego Nissana wprowadza również nową wersję wyposażeniową, którą swoją drogą prezentuje na tym filmie, czyli N-Design. Zgodnie z nazwą skupia się ona na dodatkach stylistycznych, bo mamy w niej ekskluzywnie dolne części zderzaków w kolorze nadwozia, a także 20-calowe felgi o innym wzorze. Odmiana ta ma trochę gorsze wyposażenie użytkowe niż Tecna, ale jeśli dla kogoś liczy się głównie prezencja, to jest to fajne uzupełnienie oferty. Nowy jest także ciemnozielony lakier, kosztując 3000 zł. Lifting wpłynął również na to, jak wygląda powiedzmy sygnatura świetlna samochodu. Z przodu największą nowością są drobne elementy na dole, które towarzyszą pozostawionemu po staremu górnemu paskowi, to znaczy prawie po staremu, bo teraz, gdy obsługują kierunkowskazy, to są one dynamiczne. No i pojawił się też miły drobiazg w postaci napisu Nissan. W kierunkowskazach w lusterkach, podobnie jak wszędzie z przodu, mamy LEDy. Z tyłu światło zostały mocno zmienione i teraz zamiast świecących się całych lamp zyskaliśmy nowocześniejsze, oddzielone od siebie segmenty. Również pojawiły się dynamiczne kierunkowskazy i wygląda to moim zdaniem znacznie lepiej. Przód zresztą też, więc w kwestii wyglądu świateł lifting Qashqaiowi dużo dał. O ile światła w nocy wyglądają moim zdaniem super, to za dnia, gdy tylne są wygaszone, dostrzec można nowe, białe wypełnienie lamp i akurat tej zmiany zwolennikiem nie jestem. I jeszcze dopowiem, że tak wyglądające światła z tyłu wraz z dynamicznymi kierunkowskazami występują w standardzie od N-Design. Będąc w temacie świateł, warto jeszcze powiedzieć, że kwestia ich działania pozostała w nim po staremu, z tą różnicą, że obecnie adaptacyjne LEDy występują nie tylko w najbogatszych Tecna, ale również w N-Design, a w biedniejszych odmianach mamy statyczne światła diodowe. Decydując się na rozwiązanie adaptacyjne, otrzymuje się LEDy mające tak wygaszać pionowo fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a możliwie często zarazem doświetlać pobocza drogowymi. Wygaszanych stref Qashqai nie ma jakoś bardzo dużo, ale wystarczają one, aby z odpowiednią precyzją generować świetlny tunel, a boczne sekcje oferują wtedy dużą moc. Dodatkowo komputer bez problemów identyfikował pojawianie się innych pojazdów i szybko wygaszał środek, zatem nie musiałem go w tym aspekcie poprawiać. Całościowo światła niczym się tutaj nie wyróżniają jak na współczesne standardy, ale trzymają dobry poziom i nie można im nic zarzucić. Nie takie drastyczne jak nadwozie, ale kabina też przeszła zmiany względem poprzednika, którego wnętrze pokazałem na początku. Obecnie deska rozdzielcza i przestrzeń przed pasażerem jest prostsza, oparta bardziej o poziome linie, co oceniam pozytywnie. Poza tym ingerencji w bryłę kokpitu nie ma, całość wygląda moim zdaniem wciąż dobrze. Lifting wprowadził również alkantarę do kabiny. Jest to przyjemny dodatek, tym bardziej, że jest jej dużo. Występuje w odmianach N-Design, a także Tecna Plus. Spore połacie drzwi, są nią wykończone deska rozdzielcza, a także boczki tunelu środkowego. W innych miejscach, tych bardziej eksponowanych, mamy wysokiej jakości miękkie tworzywa. Też przyjemny jest ten dodatek, trochę urozmaica kolorystycznie kabinę. Tą fakturę można znaleźć tutaj. Nie ma jakichś wypełniaczy dużych z fortepianowej czerni. Nie pojawiają się też jakieś trzaski podczas jazdy. I to wszystko sprawia, że jakość wykonania takiego Qashqaia, jaki dostałem do testów, stoi na naprawdę wysokim poziomie. W N-Design w standardzie mamy również duży szklany dach z elektryczną roletą. On dodatkowo poprawia wrażenia z użytkowania tego samochodu, skutecznie doświetlając wnętrze.
Lifting wpłynął również na dekoracyjne oświetlenie wnętrza i to w wyraźnym stopniu, ponieważ wcześniej mieliśmy tylko LEDowe paski na drzwiach w górnych partiach, a także na tunelu środkowym wokół dźwigni zmiany biegów, a teraz doszedł też pasek na desce rozdzielczej. Mamy podświetlony bardziej tunel środkowy, przestrzeni na nogi oraz kieszenie w drzwiach, więc jest tego dużo. Jest także możliwość wyboru kolorystyki. Kiedyś był tylko biały kolor, a teraz można sobie wybierać, są różne kompozycje, które można sobie dostroić, albo można wybrać indywidualnie barwę z takiej listy kolorów, więc jest to wyraźnie zmiana na plus. A jeśli chodzi o podświetlenie instrumentów pokładowych, to tutaj żadnych modyfikacji nie ma. Wciąż mamy biel, która dobrze może się dopasować do dowolnej barwy, którą się wybierze z menu. Generalnie nie jest tutaj po zmroku, ponuro. W Qashqaiu pojawiła się jeszcze jedna wyraźna nowość, która jest jednak kiepsko widoczna na pierwszy rzut oka ze względu na niezmieniony graficznie interfejs, ale obecnie mamy system inforozrywki zintegrowany z usługami Google, co oznacza obecność chociażby asystenta głosowego, czy też nawigacji działającej tak jak na smartfonie z aktualnością danych, punktami zainteresowań, tego typu sprawami. Można sobie też instalować aplikacje albo zalogować się na swoje konto Google, więc jest to zdecydowanie zmiana na plus. Poza tym interfejs, poza bardziej bajeranckimi animacjami, ma podobną logikę, to znaczy można sobie modyfikować zawartość ekranów domowych. Z lewej strony mamy menu skrótów do najważniejszych modułów, nie ma tutaj żadnego przekombinowania, jeśli chodzi o formę i całość działa też szybko, więc tą zmianę zdecydowanie pochwalam. Warto jeszcze dopowiedzieć, że integracja z Google jest obecna we wszystkich wersjach poza bazową Accenta. Będąc w temacie nowości ekranu, warto jeszcze wspomnieć o kamerach, które nie zyskały niestety lepszej jakości i ta, chociaż wciąż używalna, to mogłaby być zdecydowanie lepsza, biorąc pod uwagę, z jakim samochodem mamy do czynienia, ale aktualnie jest więcej możliwości prezentacji tego, co one rejestrują, chociażby z oboma nadkolami. I też co istotne, w widoku łączonym zniknął bezsensowny czarny pasek tutaj, który spłaszczał ten obraz. Teraz mamy większą, bardziej czytelną powierzchnię roboczą. Jadąc do przodu można sobie odpalić też tryb 3D, który jednak obnaża nie najlepszą jakość kamer i też mamy kiepskie łączenie widoków z poszczególnych z nich. Duży wyświetlacz 12,3 cala występuje aktualnie w każdej wersji Qashqaia w standardzie, dlatego bardzo żałuję, że nie zostały do niego przeniesione wszystkie ustawienia związane z działaniem samochodu, ponieważ teraz, żeby coś dostroić, trzeba wchodzić w większości przypadków do menu na zegarach i tam co prawda kategorie są rozsądnie pogrupowane, ale jednak mała przestrzeń powoduje, że wiele komunikatów musi być tak skracanych i jest to zupełnie moim zdaniem niepotrzebne. Na szczęście tutaj rzeczy ustawia się generalnie raz i nie trzeba za często do tych menu zaglądać. O ile ktoś lubi asystenta prędkości ISA, ponieważ jeśli nie lubi, to za każdym razem po uruchomieniu samochodu będzie musiał się przedzierać przez te menu, aby go wyłączyć. Niestety nie znalazłem żadnego dedykowanego przycisku czy prostszego sposobu, aby tego dokonać. Poza tym na zegarach mamy bardzo przejrzysty dostęp do najważniejszych rzeczy związanych z działaniem samochodu, które są logicznie podzielone na kategorie. Jest też możliwość wyświetlania mapy, więc pod tym kątem żadnych zastrzeżeń nie mam. Sterowanie komputerem na zegarach odbywa się z lewej strony kierownicy. Nie wiem za bardzo czemu zamiast zwykłego krzyżaka, tak jak było w poprzedniej generacji, teraz mamy lewo, prawo na przyciskach, a góra, dół na rolce i przyznam, czasami się myliłem i chciałem w ten sposób zmieniać pozycję góra, dół, więc to bym poprawił, ale poza tym zastrzeżeń nie mam. Z lewej strony steruje się również systemem audio, a z prawej mamy przyciski do sterowania tempomatem oraz telefonem. One są bardzo intuicyjnie rozmieszczone. Co wypada pochwalić, przy okazji liftingu Nissan nic nie kombinował przy panelu klimatyzacji, dzięki czemu wciąż mamy w pełni fizyczne rozwiązanie, wzorowe pod kątem ergonomii. Modyfikacje zaszły za to w portach do ładowania. Kiedyś mieliśmy z przodu i z tyłu po jednym USB-A i USB-C, a teraz mamy wszędzie USB-C. Nie powiem, aby była to pozytywna zmiana, jedno USB-A awaryjnie bym zostawił. Omówiłem trochę zmian, które wprowadził lifting Qashqaia. Teraz czas powiedzieć o obszarze, który pozostał za to bez zmian, to znaczy dostępnych układach napędowych. Testowany model wciąż oferuje miękką hybrydę opartą o silnik 1.3 DIGT w różnych konfiguracjach z mocą 140 albo 158 koni mechanicznych, a także najmocniejszy wariant, który dostałem do jazdy, czyli pełną hybrydę nazwaną e-Power, w której cały układ rozwija 190 koni i mamy napędzaną w tym przypadku tylko przednią oś, a w wersji z silnikiem 1.3 jest też opcja napędu na 4 koła. Wracając jednak do hybrydy, to jest ona specyficznie zaprojektowana, ponieważ układ elektryczny połączony jest z 3-cylindrowym
4-cylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 turbo, gdzie spalinowiec pełni rolę wyłącznie generatora prądu dla jednostki elektrycznej i nie napędza bezpośrednio kół. Ma to pozwolić, zgodnie z ideą konstruktorów Nissana, na osiągnięcie wrażeń z jazdy niczym samochodem elektrycznym, ale przy zasięgu spalinowego. I chociaż w rzeczywistości Qashqai e-Power nie pozwala na uzyskanie pełni efektu jak w klasycznych elektrykach z mocą w okolicach 200 koni, to jednak przyspiesza naprawdę żwawo. Dla przykładu tak od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Wstawki przed chwilą nagrywałem w trybie sportowym, ale jeżdżąc na co dzień na normalu też uzyskać można dobrą dynamikę. W mieście zawsze dostaje się zdecydowane i powtarzalne reakcje na wciskanie gazu, co przekłada się na naprawdę pozytywne wrażenie z jazdy w takich okolicznościach. Przy wyższych prędkościach już tak jednorodnie nie jest, ponieważ sprawność odpowiedzi na wciskanie gazu zależy od tego, czy odpalony jest akurat silnik spalinowy, czy też nie. Gdy jest wygaszony, to czuje się jedynie lekką wstępną reakcję elektryka, a potem dopiero jak benzyna się odpali i wkręci na obroty, to samochód mocniej zaczyna wyrywać do przodu. Z kolei, gdy spalinowiec jest już odpalony, to dostaje się pełni potencjału od razu i wtedy można poczuć się w sporym stopniu, jakby podróżowało się modelem elektrycznym. Na szczęście, bez względu z którą sytuacją mamy do czynienia, samochód jest na tyle dynamiczny, że można mówić o bezproblemowym i bezpiecznym podróżowaniu. Obojętnie z jaką prędkością się jedzie, układ napędowy cechuje świetna płynność w trakcie przyspieszania, bo nie ma tutaj skrzyni z tradycyjnymi biegami. Przyspieszając, spalinowiec wkręca się na obroty tak, aby dostarczać odpowiednią ilość energii do układu elektrycznego i takie zestrojenie skutkuje pojawianiem się bardziej monotonnego dźwięku towarzyszącemu przyspieszaniu, ale gdy robi się to maksymalnie, to na szczęście obroty nie są od razu ustalane na maksimum też, więc akustycznie nie jest tak źle. No i też bardzo rzadko czułem potrzebę, aby w ten sposób wciskać gaz. Delikatnie zwiększając prędkość, dźwięk silnika jest mniej odczuwalny, a ponieważ generalnie benzyna jest skutecznie izolowana w kabinie, to akustycznie e-Power wypada ok i nie ma co się 3-cylindrowości silnika 1.5 obawiać. Wciąż jednak cudów nie ma i spalinowiec nie jest bezgłośny, przez co etapy elektrycznej jazdy i tej z włączoną benzyną można wychwycić na słuch. Silnik spalinowy pracuje też czasami w sytuacjach, gdy musi po prostu podładować akumulator i wtedy monotonny dźwięk się pojawia, ale obroty nie są na tyle wysokie, aby specjalnie przeszkadzał, przy czym wtedy, zwłaszcza na zimnym silniku, najłatwiej odczuć można tylko 3 cylindry w benzynie. Komputer generalnie stara się, aby w bateriach było około 50% energii. Szybkość aktywacji spalinowca uzależniona jest od prędkości i też trochę stopnia naładowania. W mieście nieraz można przyspieszyć od 0 do np. 50 km na godzinę tylko na prądzie w całkiem dobrym tempie, za to jadąc szybciej, już nawet lekkie wciśnięcie gazu budzi do życia benzynę. W związku z tym układ e-Power, pomimo tego, że jego silnik elektryczny ma katalogowo te 190 koni mechanicznych, to nie został stworzony, aby priorytetowo maksymalizować przyspieszanie tylko na prądzie, a raczej aby tryb elektryczny wykorzystywać podczas bardziej jednostajnej jazdy, np. gdzieś w korkach, gdzie zwiększanie prędkości jest mniej ostre. I ta strategia działa ok, bo w Warszawie samochód zużywał mi średnio 4,5-5,5 litra na 100 km. Poza miastem na zwykłych drogach wyniki oscylowały wokół 4,5-5 litrów, ale na ekspresówkach, gdy benzyna musi już pracować praktycznie ciągle i bardziej się wysilać, komputer pokładowy pokazywał około 6,5-7 litrów. Zatem, chcąc minimalizować spalanie, trzeba bardziej trzymać się prędkości do 100 km na godzinę. Całościowo hybryda e-Power to udana konstrukcja, której szeregowość sprawdza się w codziennym użytkowaniu i zapewnia dobrą dynamikę. Problemem najbardziej zelektryfikowanego rozwiązania w Qashqaiu jest jednak cena, ponieważ hybryda, nawet względem najbogatszego wariantu opartego o benzynę 1.3 z automatem i napędem na 4 koła, jest droższa o 7300 zł, a porównując napędy na przód to niemal 15 tysięcy złotych. Jest to spora kwota i przyznam, że w świetle swoich doświadczeń z Qashqaiem z 1.3 miałbym wątpliwości, czy warto tyle dopłacić, czy może wybrać zwykłą benzynę. Chociaż też muszę powiedzieć, że jeśli ktoś zdecyduje się na hybrydę, to użytkując auto nie będzie tego żałować. Z kolei jeśli chodzi o wyposażenie, to tak jak wcześniej mamy podział na z góry ustalone poziomy z pojedynczymi tylko opcjonalnymi pakietami, gdzie N-Design bardziej wpasowuje się w górny przedział, dotychczas zarezerwowany dla Tecna i Tecna Plus. I tak jak mówiłem na początku, wybór zależny jest od tego, czy komuś bardziej zależy na wyglądzie, czy użytkowych dodatkach.
W przypadku N-Design wciąż jednak można Qashqai'a tak doposażyć, aby miał wszystko, co się da na pokładzie i w ten sposób skonfigurowany egzemplarz testowy kosztował finalnie 207 950 zł. Z kolei patrząc zdroworozsądkowo, optymalna w przypadku testowanego Nissana jest wciąż odmiana N-Connecta, wsparta jakimś pakietem dodatkowym w zależności od priorytetów osoby kupującej. W N-Connecta dostaje się już m.in. kamery 360 stopni z czujnikami parkowania, aktywny tempomat, dwustrefową klimatyzację, pokazywane elektroniczne zegary i usługi Google, czy dostęp bezkluczykowy i takie oczywistości jak na przykład czujnik deszczu, więc wszystko, co się wybierze ponad tę wersję, jest swojego rodzaju ekstrawagancją. Chcąc mieć takiego właśnie rozsądniejszego finansowo Qashqai'a N-Connecta, ale z solidnym silnikiem, bo benzyną 158 koni automatem, można zdecydować się również na wzięcie go w wynajmie długoterminowym za 1813 zł netto miesięcznie i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Taka rata jest możliwa przy 5-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000. Dodatkowo, wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free, zgarnąć można podstawienie wybranego auta za darmo pod wskazany adres. Link do oferty jest w opisie filmu. Pod kątem właściwości jezdnych samochód ma dobrze zestrojony układ kierowniczy, gdy podróżuje się w trasie, ponieważ cechują go dosyć wygładzone, ale też precyzyjne reakcje kół na ruchy kierownicą i czuje się, że wyższe prędkości to optymalne środowisko Qashqai'a. W mieście też nie jest źle, bo kierownica pracuje wtedy bez wyraźnego oporu, ale zarazem nie czuje się tutaj zwinności aut typowo miejskich, no i 442 cm długości oraz 183 cm szerokości oznaczają wciąż nie jakieś bardzo duże, ale też już nie najmniejsze auto. Na parkingach, ale nie tylko, sytuację ułatwia wysoka pozycja za kierownicą, nawet przy maksymalnie opuszczonym fotelu i część osób uzna to za zaletę Qashqai'a, ja z kolei wolałbym móc usiąść trochę niżej. Pod kątem widoczności dosyć wyraźnie opadający przód nie ułatwia życia, bo mamy kiepsko widoczną maskę oraz daleko kończącą się szybę. Z tyłu z kolei szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, ale jest też sporych rozmiarów i kończy się wraz z nadwoziem. Pod kątem komfortu jazdy w Qashqai'u sporo zależy od felg, to znaczy przynajmniej tak sądzę, bo do testów zawsze dostawałem odmiany na wypasie z 20, które wymuszają cienkie opony i przez to czuje się sporo nierówności, zwłaszcza tych mniejszych. W związku z tym wybór skromniejszych kół dla części osób może być optymalny, bo samo zawieszenie już jest bardziej miękkie, co udowadnia nawet z 20-calowymi felgami na większych nierównościach, które rozsądnie wygładza. Wciąż jednak testowany model nie jest propozycją, już bez względu na felgi, dla fanów nastawionych typowo na komfort crossoverów. Dla mnie Qashqai jest fajnie zestrojony pod tym kątem i wymaga jedynie świadomego kupna, bo odwdzięcza się lepszymi niż przeciętne właściwościami jezdnymi. Podejście Nissana obrazują też fotele, będące z jednej strony dosyć twardymi, ale z drugiej strony dobrze wyprofilowanymi, więc tą twardość trudno postrzegać za wadę. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Moja głowa ląduje w naturalnym ułożeniu tutaj, już za końcem panoramicznego dachu i przy konkretniejszym wyprostowaniu się jest lekki kontakt z włosami spod sufitką, no ale bez żadnego dramatu. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa została wyposażona w Qashqai'u w rozkładany podłokietnik. Mamy z tyłu również drzwi, otwierane praktycznie pod kątem prostym. Pojemność bagażnika samochodu to 479 litrów albo 436 w przypadku obecności systemu audio firmy Bose, jak w egzemplarzu testowym. Mamy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy kieszenie w nadkolach oraz po haczyku ekskluzywnie z prawej strony występuje złącze 12V. Podłoga w testowanym Nissanie jest podwójna i mamy też tą wierzchnią warstwę podzieloną na dwie niezależne strefy, które można sobie zdemontować. Ta właściwa podłoga, pod nią znajduje się zestaw naprawczy, element systemu audio i niewiele więcej. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się idealnie płaską podłogę. Podsumowując, lifting nowego Nissana Qashqai przyszedł całkiem szybko, ale też dobrze, że miał miejsce, ponieważ samochód, przyznam, zyskał na nim bardziej niż się spodziewałem, bo ładniej wygląda, jest nowocześniejszy technologicznie i można go bardziej pod zróżnicowane preferencje skonfigurować. A poza tym Qashqai to wciąż bardzo solidny crossover, w przypadku którego trudno się do czegokolwiek przyczepić i którego warto sprawdzić, myśląc o aucie tego typu. Proponowałbym jednak poważnie rozważyć benzynę 1.3, bo dla wielu osób może się ona okazać wystarczająca, a przy okazji wyraźnie tańsza od hybrydy e-Power.
I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Qashqaiu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam Carlis Polskiej w ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.